Cześć kochani, nazywam się Adriana i prowadzę dla Was kanał A Spiritual Insight. Wiem, że walentynki już za nami, natomiast postanowiłam dzisiaj zrobić taką dla Was małą niespodziankę. Odpocznijmy trochę od relacji z mamą, od relacji z tatą i dzisiaj skupimy się, jak kochają poszczególne wibracje. Skupimy się dzisiaj na wibracjach od 1 do 5, także kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie. Kawka, herbatka i działamy. Jak kocha jedynka? Zaborczość i dominacja. W miłości, podobnie jak w innych dziedzinach życia, jedynki mają bardzo silną potrzebę kontroli. Im głębsze uczucie i więź, tym większa chęć dominowania nad partnerem. Zmienne emocje. Potrafią przechodzić od czułości i delikatności do oschłości, a nawet brutalności. W codziennym życiu są ciepłe i wyrozumiałe, ale w obliczu problemów stają się zimne i zdystansowane. Najlepsze dopasowanie w relacjach z jedynką. Najwięcej harmonii mogą znaleźć z osobami o wibracji 2 i 6. Dobre związki są również możliwe z trójką i czwórką, jeśli jedynki nauczą się tutaj panować nad zaborczością i krytycyzmem. Możliwe, ale wymagające relacje, związki z piątką i siódemką mogą się udać, choć nie są to najbardziej naturalne połączenia. Relacje, których powinny unikać. 8 i 9 to pamiętajcie, są to wibracje, z którymi jedynki mogą mieć wiele konfliktów. Związek z inną jedynką to ryzyko nieustannej rywalizacji i walki o władzę. Jedynki jako dzieci i rodzice. Tutaj będziemy mieli do czynienia z buntem wobec autorytetu. Dzieci urodzone pod wpływem tej wibracji często sprzeciwiają się autorytarnym rodzicom. Nieświadoma potrzeba kontroli. Jedynki jako rodzice mogą nieświadomie narzucać swoją wolę dzieciom. Są jednak przy tym przekonane, że ich relacja opiera się na tolerancji i wzajemnym zrozumieniu. Jak kochają dwójki? Charakterystyka emocjonalna. Dwójki są pełne czułości, słodyczy i wyrozumiałości. Starają się przypodobać innym, zwłaszcza swoim bliskim. Dwójki uważane są za najlepszych partnerów w numerologii. Znaczenie relacji i samotności. Dom, rodzina i harmonia w relacjach są dla nich bardzo kluczowe. Akceptacja otoczenia stanowi fundament ich szczęścia. Mimo potrzeby bliskości potrafią dostosować się do samotności, gdyż w głębi duszy są introwertyczne. Okresowa izolacja pomaga dwójkom zachować wewnętrzną równowagę. Romantyzm i poświęcenie. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni o tej wibracji są romantykami. Uprzejme i pełne szacunku wobec innych, gotowe do poświęceń dla ukochanej osoby. Ich tolerancja i ugodowość sprawiają, że łatwo mogą stać się ofiarami manipulacji i dominacji. Wyzwania w związkach. Powinny nauczyć się trzeźwego spojrzenia na świat i panowania nad nadwrażliwością. Ich bliscy często muszą uważać, aby przypadkiem nie zranić ich uczuć. Najlepsze dopasowania w miłości. Największa harmonia na pewno będzie z osobami o tej samej wibracji, ale także z czwórką i szóstką. Trudniejsze, ale możliwe relacje to trójka i piątka, ponieważ te dwie wibracje na pewno wniosą do życia dwójki więcej radości i spontaniczności. Nieodpowiednie dopasowania. 1 i 8 zbyt szorstkie i agresywne dla wrażliwej dwójki, choć mogą fascynować swoją siłą. 7 zbyt podobne, obie bardzo zamknięte w sobie, czasami melancholijne, mogą pogłębiać swój pesymizm. 9 niezależne i niekonwencjonalne, co wymaga dużego zaangażowania z obu stron. 9 mogą ranić dwójki swoją brutalną szczerością. Dwójki jako dzieci. Słodkie, nieśmiałe i posłuszne. Nie sprawiają problemów wychowawczych, ale potrzebują harmonii i spokoju. Na pewno dwójki trzeba zachęcać do działania, aby uniknąć poczucia niedowartościowania i kompleksów niższości. A dwójki jako rodzice starają się być wyrozumiałe i czułe wobec swoich dzieci. Jak kochają trójki? Intensywność uczuć. Trójki przeżywają życie i miłość namiętnie i intensywnie. Są pełne pasji i żaru w swoich relacjach. Skłonność do flirtu i poszukiwania ideału. Trójki często uważane są za Don Juanów lub pogromczynie męskich serc. Mają wrodzony wdzięk i czar, który przyciąga płeć przeciwną. Przechodzą od jednej miłości do drugiej, wierząc, że każda jest tą prawdziwą. Łatwo się zakochują, ale również łatwo tracą zainteresowanie, gdy pojawia się na przykład ktoś bardziej fascynujący.
Idealizacja miłości. Trójki mają bujną wyobraźnię i żyją w świecie marzeń. Często bardziej zakochane w samym idealnym obrazie miłości niż w realnej osobie. Gdy jednak kochają prawdziwie, ich uczucia są głębokie i trwałe. Trójki w roli małżonków. Lojalne, delikatne i czułe. Kochają atmosferę domowego ogniska i życie rodzinne. Mogą zaniedbywać bliskich z powodu licznych zainteresowań i obowiązków. Dalej, zwykle trójki nie są zaborcze ani zazdrosne. Często zmiany nastrojów mogą dezorientować ich bliskich. Wybaczają łatwo, nie chowają urazy, są naturalnie wesołe i optymistyczne. Najlepsze dopasowania w miłości. Największą harmonię trójka będzie miała z inną trójką, ale także z jedynką, piątką i dziewiątką, które podobnie jak trójki cenią optymizm i pozytywne podejście do życia. Trudniejsze relacje możliwe to z dwójką, czwórką, szóstką, siódemką i ósemką, które są bardziej poważne i skomplikowane wewnętrznie. Trójki jako dzieci. Wesołe, spontaniczne i otoczone przyjaciółmi. Mają talent do manipulowania dorosłymi poprzez urok osobisty i elokwencję. Rodzice powinni zachować tutaj rozsądną równowagę między tolerancją a dyscypliną. Trójki jako rodzice. Mają skłonność do pobłażliwości wobec dzieci. Nie lubią komplikować życia. Wolą lekkie i radosne podejście do wychowania. Często zajęte obowiązkami towarzyskimi, co może ograniczać ich zaangażowanie w życie rodzinne. Są jednak czułe i delikatne wobec swoich dzieci i partnerów. Jak kochają czwórki? Lojalność i szczerość. Czwórki są niezwykle lojalne i godne zaufania. Niełatwo im okazywać uczucia, ale za to są bardzo wierne i szczere. Wolą mniejsze, bliskie grono przyjaciół niż duże towarzystwo. Miłość oparta na stabilności, nie na romantyzmie. Nie są wylewne ani nadmiernie romantyczne, ale to nie oznacza, że są uziębłe. Potrzebują na pewno miłości i bardzo głęboko ją przeżywają, lecz wyrażają ją bardziej czynami niż słowami. Czwórki są ostrożne w uczuciach i zakochują się powoli, rzadko od pierwszego wejrzenia. Ostrożność i powolność w miłości. Przy wyrażaniu uczuć czekają na pewność, że nie zostaną odrzucone. Ich podejście do miłości jest rozważne i pełne rozwagi. Decyzja o związku lub małżeństwie może trwać bardzo długo, gdyż muszą dokładnie poznać partnera. Czwórki jako małżonkowie. Wierne, lojalne, ale mogą być też zazdrosne i zaborcze. Lubią ciepło domowego ogniska i dbają o stabilność rodziny. Są gotowe ciężko pracować, aby zapewnić rodzinie jak najlepsze warunki życia. Najlepsze dopasowania w miłości. Największą harmonię czwórka będzie miała z dwójką, szóstką i siódemką, które są równie poważne, zrównoważone i spokojne. Potencjalna zgodność z jedynką, ósemką i dziewiątką, pod warunkiem, że druga strona potrafi ujarzmić swój zaborczy charakter. Dość trudne, co by nie powiedzieć skomplikowane związki z trójką i piątką, ponieważ te obie wibracje są zbyt dynamiczne i lekkomyślne dla rozsądnej i stabilnej czwórki. Czwórki jako dzieci. Spokojne, poważne, posłuszne, ale zamknięte w sobie. Rodzice mogą mieć trudność w dotarciu do ich prawdziwych myśli i emocji. Na pewno czwórki potrzebują czułości i zrozumienia, by nie stać się uparte i zbuntowane. Czwórki jako rodzice. Bardzo odpowiedzialne i starają się zapewnić dzieciom stabilność i wygodę. Mają skłonność do surowości, co dzieci mogą odbierać jako brak miłości. Powinny bardziej być otwarte na okazywanie uczuć, by budować ciepłe relacje ze swoimi dziećmi. Jak kochają piątki? Osobowość towarzyska, lecz powierzchowna w relacjach. Piątki na pewno są pełne życia, pogodne i łatwo nawiązują kontakty. Mają wielu znajomych, ale niewielu prawdziwych przyjaciół. Często piątki są zbyt zajęte własnym życiem, by głęboko angażować się w problemy innych. Magnetyzm i atrakcyjność. Piątki mają silny urok osobisty i niezwykłą moc przyciągania płci przeciwnej. Paradoksalnie, mimo swojej otwartości, mogą być nieco nieśmiałe i pełne kompleksów. Ich nieśmiałość najbardziej ujawnia się w młodości. Romantyzm i namiętność. Piątki są marzycielami. Pragną wielkich przygód miłosnych i intensywnych emocji. Jeśli przełamią nieśmiałość, stają się niezwykle uwodzicielskie i pociągające. Ich związek nigdy nie będzie nudny, będzie za to pełen pasji, energii i dynamizmu. Wrażliwość i ryzyko w relacjach. Tutaj piątki muszą starannie dobierać partnerów, ponieważ ich burzliwa osobowość może prowadzić do konfliktów.
W dobrym związku piątki na pewno będą szczęśliwe, czułe i kochające. Natomiast w złym związku piątki mogą stać się krytyczne, rozgoryczone, a nawet agresywne. Najlepsze dopasowania w miłości. Najlepszym partnerem dla piątki będzie inna piątka. Wspólny duch przygody, entuzjazm i chęć intensywnego życia. Bardzo dobre dopasowanie z trójką, z którą łączy je optymizm i miłość do życia. Możliwe, ale wymagające dopasowanie będzie na przykład z dwójką i szóstką, mogą być zauroczone piątką, ale mogą nie nadążać za jej tempem. Z siódemką, jeśli siódemka jest otwarta na ekscytujące życie piątki. Ósemka, ale tylko pod warunkiem, jeśli piątka będzie gotowa na kompromisy, bo ósemka piątce ustępować nie będzie. Trudne związki z jedynką, czwórką i dziewiątką. Tutaj może się pojawić brak zrozumienia, chyba że połączy ich głęboka miłość. Piątki jako dzieci. Na pewno żywe, ciekawe świata, pełne energii. Często ukrywają swoją wrażliwość za nieśmiałością. Wychowanie piątki powinno balansować między czułością a dyscypliną, aby uniknąć agresji i buntu w późniejszym wieku. Piątki jako rodzice. Starają się być bardziej przyjaciółmi niż autorytetami dla swoich dzieci. Są raczej ustępliwe, ale czasami bywają niecierpliwe i wybuchowe. Kochani, to już wszystko na dzisiaj. Tutaj macie przydatne linki. Zapraszam Was do mojego sklepu oraz na moją stronę internetową. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jaką wibracją główną jest Wasz partner. Na sam koniec jeszcze drobna uwaga. Choć z danej prezentacji może wynikać, że dana wibracja główna może nie do końca pasować uczuciowo do Waszej wibracji głównej, to pamiętajcie, że to wszystko zależy od tego, jak Wy budujecie tą relację oraz jak się w tej relacji czujecie. To wszystko na dzisiaj. Życzę Wam miłego dzionka.